Cześć! Kamerę obrotową PTZ z 4. odcinka Co warto kupić z AliExpress wybrali w ankiecie nasi widzowie. Link do tego filmu macie u góry ekranu. Postanowiłem przeszperać ten największy chiński serwis sprzedażowy i poszukać niedrogiej zewnętrznej kamery obrotowej, ale z zoomem optycznym. Trafiłem na niewiarygodnie tanie urządzenie marki Hiseu z 5-krotnym zoomem optycznym z rozdzielczością Full HD, czyli 1080p. Na ile jest to zgodne z deklaracją sprzedawcy, sprawdzimy w dalszej części tego filmu. Całkowita cena z przesyłką wyniosła mnie 218 zł. Czas dostawy wyniósł równo 3 tygodnie. Link do aktualnej ceny wrzuciłem w opisie pod filmem. W zestawie otrzymujemy kamerę, instrukcję w języku angielskim, przewód LAN, zasilacz z 3-metrowym kablem, zestaw kołków montażowych, śrubokręt i antenkę Wi-Fi. Z kamery wychodzi potrójny przewód zakończony gniazdem zasilania, gniazdem LAN i przyciskiem Reset. Aby zainstalować kartę microSD, należy odkręcić załączonym śrubokrętem 2 śrubki i odchylić na zawiasie kamerę od kopułki. Uszczelka pod kopułką świadczy o szczelnej ochronie przed warunkami atmosferycznymi. Jak deklaruje producent, kamera spełnia wymóg szczelności IP66, a zakres temperatur, w której może pracować, to od -20 do +50 stopni Celsjusza. Wykonanie jest całkiem przyzwoite. Plastik wygląda solidnie. Po podłączeniu zasilania kamera kalibruje swoje położenie i oczekuje na połączenie z routerem. Wait to be configured. Zainstalowałem dedykowaną aplikację ze sklepu Play o nazwie ICC i przystąpiłem do konfiguracji. Całość przebiegła bezproblemowo. Connect to router successfully. Aplikacja umożliwia nam pełną obsługę urządzenia, czyli obrót w poziomie w zakresie 0 do 355 stopni, w pionie od 0 do 90 stopni, zoom 5-krotny z regulacją ogniskowej od 2,8 do 12 mm. I przeglądanie archiwum nagrań. Dodatkową świetną funkcjonalnością jest tryb interkomu, czyli możliwość rozmowy z osobą znajdującą się w okolicy kamery oraz podsłuchiwanie dźwięków z otoczenia. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Test jakości nagrania. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Proszę odsunąć się od furtki. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. W ustawieniach aplikacji ponadto mamy podstawową konfigurację parametrów kamery, zarządzanie nośnikiem danych, kilka funkcji zaawansowanych i ustawienia sieci. Ważna informacja. Uruchomienie znaczników alarmu na nagraniu, czyli oznaczenie scen z wykryciem ruchu, możliwe jest po założeniu konta w aplikacji. W trybie Local Login uaktywnienie trybu alarmu z wykrytego ruchu jest nieaktywne. W trybie nocnym oświetlacz podczerwieni daje radę i rzeczywiście doświetla tak, że kamera widzi na odległość około 25 do 30 metrów. Filmy ściągnięte przez aplikację ICC są w formacie MP4. Można je odtwarzać bez problemu zarówno w smartfonie, jak i laptopie. W opisie z oferty AliExpress sprzedający podaje, że kamera obsługuje karty pamięci do 64 GB. Jednak w załączonej instrukcji jest informacja o 128 GB.
Nie zaryzykowałem i kupiłem kartę 64 GB. Przy tej pojemności archiwum nagrań to 10 dni ciągłego zapisu. Domyślne parametry nagrań to Full HD, 10 klatek na sekundę z dźwiękiem jednokanałowym o próbkowaniu 8 kHz, jakość obrazu ustawiona na dobrą. Aplikacja w smartfonie ma ograniczone możliwości regulacji parametrów i między innymi nie pozwala na zmianę ilości klatek na sekundę. Dlatego postanowiłem sprawdzić, czy kamera zostanie obsłużona przez popularną aplikację pod Windows o nazwie CMS. Używałem jej do tej pory do obsługi starego rejestratora DVR, do którego mam podłączone dwie stare analogowe kamerki. Jestem mile zaskoczony, bo kamera bez problemu została dodana jako nowe urządzenie. To świetna funkcjonalność, bo w jednej aplikacji można mieć widok na kilka systemów kamer, jak w moim przypadku, i użyć komputera z taką aplikacją do rejestrowania obrazu z archiwum zapisu znacznie dłuższym niż te 10 dni. Poza tym program CMS daje nam dostęp do pełnej regulacji parametrów kamerki, których ilość jest imponująca. Dzięki tej aplikacji udało mi się m.in. ustalić, że kamerka kompresuje obraz wykorzystując najnowszy kodek H265. Dodam jeszcze, że ta kamera jest zgodna ze standardem ONVIF, który umożliwia współpracę z rejestratorami obsługującymi ten popularny sieciowy standard. Biorąc pod uwagę cenę i nieznaną markę tej kamery, byłem pełen obaw co do jakości, deklarowanych parametrów oraz stabilności działania. Okazuje się, że kamera aktualnie działa bez przerwy już miesiąc czasu, bez żadnego restartu. Nic się nie wiesza, wszystko działa bezproblemowo. Kamerę mam podłączoną kablem LAN do routera. Na Wi-Fi używałem kilka dni i też wszystko działało bezproblemowo. Kamera przeżyła również silne wiatry z deszczem i temperatury poniżej 0 stopni. Jedynym minusem, który zauważyłem, to regulacja w pionie za pomocą aplikacji na smartfonie. Posiada trochę za duży skok ruchu i ciężko zrobić to precyzyjnie. Problem leży po stronie aplikacji, bo regulacja w CMS pod Windowsem jest dokładna i bezproblemowa. Kamera posiada prawdziwy zoom optyczny, co jest raczej ewenementem w tej cenie. 2-megapikselowa matryca kamery daje nam obraz w rozdzielczości Full HD, aczkolwiek dla szczegółowości obrazu to dolna graniczna wartość. Podsumowując, uważam tę kamerę za bardzo opłacalny zakup. Jest to idealne rozwiązanie dla osób posiadających dom, firmę czy domek letniskowy, który poza sezonem stoi bez opieki. Wystarczy do tego router mobilny z internetem od jednego z operatorów sieci komórkowej i już mamy całodobowe oko na naszą własność. To by było na tyle. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach pod filmem. Postaram się na nie w miarę szybko odpowiedzieć. Do zobaczenia. Cześć!